Lustereczko, powiedz przecie, którą baterię Smart Home wybrać na świecie. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o moich bateriach. Natknęło mnie do tego film Grześka, który recenzował zestaw właśnie tam baterii i akumulatorków z Heydą i stwierdziłem, to może ja też pokażę, jakie ja mam baterie, które się u mnie sprawdziły, a które są tak tragiczne, że trzeba powiedzieć o tym, że są tragiczne. Zapraszam do filmu. Mając Smart Zone, najprawdopodobniej skończycie z momentem, w którym będziecie potrzebowali baterię. Część osób oczywiście ma większość sprzętu na kablach, ale niemniej jednak zawsze znajdzie się coś, co jest bateryjne, a w dzisiejszych czasach bardzo dużo sprzętu działa, no właśnie, bateryjnie, bezprzewodowo, no bo idea bezprzewodowa jest taka, że coś musi to zasilać. Więc u mnie w domu, jako że sporo sprzętu testuję, to bardzo dużo różnego rodzaju baterii się przewijało i w dzisiejszym filmie skupię się na dwóch elementach. Po pierwsze, na tym, jakich baterii zużywam najwięcej, jakiego typu, a po drugie, które baterie, których producentów mi się sprawdziły, a które baterie wyszły jako bardzo kiepskie i po prostu tak naprawdę takie, których się chcę pozbyć. Zacznijmy od tego, których baterii schodzi mi najwięcej. Gdzie my potrzebujemy w sumie baterii? Po co Ci baterie? Baterie potrzebne mi są do kontaktronów, czujników ruchu, czujników zalania, na przykład jeżeli mam od Akary, ale tak samo jak jeżeli mam je od D-Linka. Do wszelkiego rodzaju urządzeń, które nie są podłączone prądem, a okazuje się nagle, że tego jest całkiem sporo. Wszelkiego rodzaju czujniki jakości powietrza albo czujniki, które nam mówią o tym, jaka jest temperatura. Wszystko to najczęściej w dzisiejszych czasach jest zasilane bateryjnie. Więc zacznijmy od tego, jakich baterii najczęściej korzystam. To jest moje magiczne pudełko baterii. Takie sobie zrobiłem. I w nim trzymam wszystkie baterie i z nich biorę kolejne, których potrzebuję. Mamy baterię AA, albo może do Eneloopów przejdę za chwilę. Mam tutaj też taką baterię AA. AAA, czyli powszechnie nazwane wszędzie paluszki. Bateria, której nigdy nie sądziłem, że będę jakoś wybitnie dużo potrzebował, CR2032. Dalej mamy baterię CR2450, a także tego tutaj maluszka od Energizera N6. Naprawdę niewielkie. Patrzę, czy jeszcze coś mi mimo wszystko tutaj uciekło. Nie. Więc tak. Które baterie do czego? Które baterie najczęściej schodzą? Jeżeli mielibyście się zastanowić. To, co mnie zaskoczyło w świecie Smart Home, to CR2032. Tego zużywam bardzo dużo. Większość czujników, które dzisiaj znajdziecie, bazuje właśnie na tych CR-kach CR2032 i powiem szczerze, sporo ich przetestowałem różnego rodzaju firm. W zależności od tego, jak dobre baterie kupicie, to sprzęt Wam podziała albo rok, albo 2 lata, albo 3 dni, bo takie też się niestety zdarzają. Najczęstsze mamy CR2032, niestety one są jednorazowe, chyba że jest jakaś forma, żeby je doładowywać, czy mieć jakiekolwiek akumulatorowe, wymyślicie, to trzymam z Was kciuki, bo tego jest potrzeba coraz więcej, a zaczynamy trochę moim zdaniem zaśmiecać planetę takimi bateryjkami, ale CR2032 to są te, które są najczęstsze. Ja mam z dwóch firm, z Duracella i z Energizera i przyznam, że obie wypadają mniej więcej porównywalnie. Tak jak sobie patrzę, jak mi schodzi bateria z Energizera, jak mi schodzi bateria Duracella w różnego rodzaju czujnikach, to wygląda to mniej więcej podobnie. Jeżeli wsadzę taką bateryjkę do, dajmy na to, czujnika ruchu, czy do czujnika zalania, to spokojnie 2 do 3 lat on podziała. Takie teraz mam doświadczenie, bo mam czujniki, które już ponad 2 lata działają na jednej baterii i są w stanie spokojnie działać. Oczywiście zawsze pamiętajmy o tym, jaka jest technologia, która zarządza tym urządzeniem. Jeżeli działa ono po Wi-Fi, ta bateria zejdzie szybciej, a jeżeli działa po Zigbee, ta bateria zejdzie dłużej. Więc jeżeli mam coś, co działa mi po Wi-Fi i mam CR2032, to maksymalnie rok mogę się tym pocieszyć. Jeżeli działa po Zigbee, 2-3 lata, więc moim zdaniem różnica całkiem spora. Przejdźmy do kolejnej pastylki. CR2450. To jest duża bateria i ona jest rzadka, na szczęście. 90% to jest CR2032. Rzadko kiedy mi się zdarza, że coś potrzebuje CR2450. Na przykład jeden z czujników QuickPing potrzebuje takiej baterii.
i one faktycznie na niej działają. Ona jest droższa, ceny już Wam teraz nie pamiętam, zresztą to mocno zależy od sklepu, więc aż tak dużo ich nie potrzebujecie. Jeżeli będziecie się chcieli zaopatrzyć, no ja wolę mieć trochę tych baterii, żeby nie latać do sklepu za każdym razem, jak coś mi pada, tylko to wymienić w miarę szybko, to CR2450 na jedną CR2450 przypada moim zdaniem około 10-15 CR2032. Ostatnią pastylką, którą wykorzystuję, nie jest stricte do Smart Home, ale jest to w moim pudełeczku, więc o niej tylko wspomnę, to jest A76, ja mam ją akurat z Energizera i ona jest m.in. baterią, pastylką do mikrofonu. I jeżeli mamy jakieś właśnie takie sprzęty nietypowe mocno, tak jak właśnie mikrofon, który jest wspierany za pomocą baterii, to czasami taka A76 się przyda. Aczkolwiek nie polecam Wam tego typu mikrofonów, to jest takie wtrącenie, bo często mi się zdarza zapomnieć zrobić off i tych baterii zużywam chyba więcej niż CR2032, gdy używam tego typu mikrofonu. Ale to było takie wtrącenie. Przejdźmy teraz do paluszków. Paluszki. Paluszki AA oraz AAA, czyli małe, duże, często przez nas używane, ale jedny drugim bardzo mocno nierówne. Tak jak możecie sobie teraz zobaczyć, do tego zaraz przejdę. Mam dwa rodzaje AA, a aż 4, nawet 5. Tutaj widzę rodzajów 3 razy A. Ups, a nie, jednak 4, to była powtórka. Więc tak, zacznijmy odstawiając Enelupy na bok, bo do nich przejdę zaraz, do różnego rodzaju baterii właśnie paluszków. Jak będziecie kupować paluszki, to zwróćcie uwagę na cenę, bo jeżeli coś jest bardzo tanie, to jest abstrakcyjnie kiepskie. Ja się nauczyłem że naprawdę, że chytry 5 razy przepłaca, kiedy zobaczyłem te cudowne Kodaki. 100 Kodaków za chyba 10 zł, czy jakoś tak, czy 13 zł. Była opcja tych 3 razy A i były też AA, których na szczęście już nie mam. Na szczęście, bo moim zdaniem to są najsłabsze baterie, z jakimi miałem kiedykolwiek w życiu do czynienia. Je możecie coraz częściej spotkać, ale Kodak zrobił duży błąd, że poszedł w tą stronę, bo te baterie padają jak muchy. Po prostu gdziekolwiek ich nie wrzucę, no to jest kwestia dni, tygodni maksymalnie, żeby ta rzecz dana nam na tych bateriach działała. Często zdarza się, że no-name'y chińskie, bo to są różnego rodzaju firmy, które tutaj mamy Rimaxy z AAA albo Fullwin z AA, chyba że to są jakieś wielkie firmy, ja ich nie znam, ale najczęściej znajdujemy je razem ze sprzętami Smart Home, żeby nie było, producent nam dorzuca baterie, żeby dany sprzęt działał, ale najczęściej są to baterie słabsze. No i tutaj mamy takie, ja nazywam tym czasówki, czyli jeżeli chcecie coś na dłużej postawić w jakimś miejscu ciężko dostępnym, to raczej nie korzystajcie z tych baterii, które są w zestawie, które dostajecie, tylko wykorzystajcie to, do czego zaraz przejdę. Mamy jeszcze słynne IKEA, jeżeli chodzi o ich baterie alkaliczne, AAA IKEA, aczkolwiek IKEA już wychodzi z baterii, już nie znajdziemy, nie kupimy tam tylko i wyłącznie akumulatorki, więc to już można, nie wiem, wsadzić do muzeum. No i stary dobry Duracell i genialne reklamy z króliczkiem, które chyba kojarzy każdy. Wiesz już, że baterie Duracell działają dłużej? Ale czy wiesz, o ile dłużej? Jeżeli chodzi o Duracella i IKEA, to tutaj byłem zadowolony. Zarówno jeden, jak i drugi radził sobie i sprzęty były w stanie wytrzymywać. Ja je zawsze oceniam w ilości miesięcy, czyli jeżeli coś jest w stanie u mnie podziałać przez pół roku do roku, to jest już ok. I tutaj na tych, powiedzmy, że miałem dosyć długą żywotność, na tego typu urządzeniach, taką, nie wiem, średnią, to nie jest tak, że to jest beznadziejne i to Wam padnie po kilku dniach, bo na szczęście producenci tego nie wchodzą w ten świat i nie idą tą drogą, więc to jest taka średnia półka. No i mamy Kodaka, który w mojej myszce bezprzewodowej, bo używam Kodaku do myszki bezprzewodowej, bo tam mi jest najłatwiej to wymieniać, on pada naprawdę jak mucha. Zdarza mi się 1 albo 2 czasami w ciągu, nie wiem, 2 miesięcy wymienić. Ale jest taki moment wśród każdej osoby, która ma swój smart home, która nagle zauważa, że ma 100 baterii albo coś w ten deseń. Nagle, hello, my generujemy ogromne ilości elektrośmieci, które lądują najczęściej, no ja staram się je wrzucać do tych pojemników specjalnych na baterie, żeby one tam były mielone i tak dalej, ale
produkujemy ogromne ilości elektrośmieci. W sumie po co? Dlatego doszedłem do Eneloop, a dokładnie rzecz ujmując akumulatorki. Bo warto jest, gdy mamy nasz smart dom, zrezygnować, zminimalizować ilość baterii. U mnie możecie zobaczyć, że ja te baterie jeszcze posiadam, no bo nie chcę wyrzucić dobrych baterii, wykorzystuję je, zużywam, ale w momencie, kiedy mamy smart home i patrzymy, że na przykład kupujemy 100 baterii, bo w domu mam kilkadziesiąt urządzeń, dużo z nich chodzi na bateriach i tak naprawdę co chwilę je wymieniam, to po pierwsze generuje ogromne ilości elektrośmieci, ogromne, i mimo, że je wrzucam do tych pojemniczków, to nadal tego jest dużo, a po drugie co chwilę muszę coś gdzieś w czymś wymieniać. Zaraz coś tu padnie, tam padnie, w łazience, w garderobie, w sypialni, w salonie. Człowiek chodzi jedyne co, to wymienia baterie. To też nie jest droga, dlatego ja poszedłem w stronę akumulatorków. Możemy zobaczyć wiele różnych firm akumulatorów. Możemy na AliExpressie kupić całe zestawy. Mamy Energizera, który je bardzo mocno promuje w MediaMarkcie, MediaExpercie. Ja osobiście dużo dobrego się naczytałem o Eneloopach od Panasonica. Nigdy jakoś nie sądziłem, że będę specjalnie kupował baterie od Panasonica, ale póki co jestem zadowolony, bo od kiedy je kupiłem jakoś tam mniej więcej ponad pół roku temu, może z 8 miesięcy temu pojawiły się moje pierwsze, to wszędzie mam cały czas wysoki poziom baterii. Nie musiałem ich doładowywać, oprócz mordercy baterii, czyli podajnika na mydło od Xiaomi, który morduje wszystko jak leci, ale podejrzewam, że jest jakoś dziwnie uszkodzony. I kupiłem sobie taką ładowarkę. Ładowarkę wpinamy, to jest trochę wracamy do starych czasów. Nie pamiętacie, kiedyś się wpinało do gniazdka i ładowało się baterię i sądziłem, że potem nagle pójdziemy do świata, w którym nie potrzebujemy tego i faktycznie wszystko było na kabel. Potem znowu się okazało, że potrzebujemy baterii i znowu zatoczyliśmy pięknie koło i ładujemy akumulatorki. Tylko teraz jest to trochę inteligentniejsze, więc to, co Wam dzisiaj pokazuję, to jest właśnie Eneloopy białe. Bo też robiłem mały research o tym, jakie Eneloopy wykorzystać. Bo tam są bodajże 3. Niebieskie, białe i czarne. I wyszło mi po rozmowach zresztą też z Panasoniciem, że do sprzętów smartphone najlepiej pasują białe. Czarne są za mocne. Po prostu nie potrzebujemy aż tak silnych baterii. Czarne są bardziej, nie wiem, do aparatów albo do tego typu urządzeń, które potrzebują dużego zasilania. Niebieskie trochę chyba za krótko trzymają. Eneloopy białe są takie wypośrodkowane i wydaje się, że są najlepsze. Pamiętajcie o tym, jak będziecie je kupować, jeżeli się zdecydujecie na to, żeby je kupować, żeby patrzeć na cenę, bo mamy różnego rodzaju zestawy, tańsze, droższe, to jest wszystko to samo. Więc po prostu patrzcie tak, żeby wyjść jak najtaniej i zrobić sobie taką kombinację, bo naprawdę już potem te oznaczenie konkretnych Eneloopów, to czy to jest model z tego roku, czy to jest model z zeszłego roku, aż takiej różnicy wydaje mi się nie ma. Ja sobie wziąłem jedyne co, to Panasonic BQ CC55, jeżeli chodzi o ładowarkę, bo to jest inteligentna ładowarka, nawet tyle, ile może być inteligentna ładowarka. Po prostu gdy ja ją podepnę, to światełkiem informuje mnie o tym, czy jest bateria naładowana, czy nie. Mogę sobie tutaj zarówno wsadzić baterię AA, jak i baterię AAA. Nie potrzebuję dwóch różnych. Tak możecie zobaczyć. Czyli mam i jedne, i drugie baterie. No i gdy ona już zostanie bateria naładowana, to ona jej nie przeładowuje. To też jest ważne, że te ładowarki nie przeładowują później, tylko jakby odcinają, to ten akumulator jest naładowany i możemy go dalej wykorzystywać. I ja chcę dojść do takiego momentu, jeszcze mam trochę tych urządzeń, ale chcę dojść do takiego momentu, że będę po prostu wymieniał kolejne akumulatory. Będę miał gdzieś 3-4 w moim magicznym pudełku na wymianę, które będą naładowane. No i nie będę już musiał generować tych śmieci. Czyli mam nadzieję, że te tutaj baterie, które są w tym pudełku, będą moimi ostatnimi. Przejdę już całkowicie na akumulatory i to Wam też doradzam. Więc jeżeli budujecie swój smart home, zastanawiacie się, jakie baterie wybrać albo których potrzebujecie najwięcej, to podsumowując, najwięcej będzie schodziło CR2032, to są najpopularniejsze. Później najczęściej będą Wam schodziły małe paluszki AAA. Zdecydowanie rzadziej będą Wam schodziły AA, a CR2450 będą bardzo rzadkie, więc najwięcej potrzebujecie tych i zamiast iść w zwykłe baterie, idźcie w akumulatory, ładujcie je, bo to też o wiele dłużej trzyma. Po prostu
jesteśmy w stanie, podejrzewam, bo zobaczymy za kilka lat, ale podejrzewam, że część z tych sprzętów będę musiał wymienić tą baterię za kilka lat, bo one mają o wiele większą pojemność niż zwykłe baterie, więc tu są praktycznie same plusy. Jest to dość drogie, ale z perspektywy tego, że to, nie wiem, wytrzyma 5 dni, a to wytrzyma 5 lat, to jak sobie przemnożymy cenę, to wydaje mi się, że mimo wszystko akumulator wyjdzie Was taniej. Mam nadzieję, że ten nietypowy film Wam przypadł do gustu i co jakiś czas będę Wam wtrącał pewne rzeczy takie z życia wzięte smartką. Dzięki za to, że mnie oglądaliście i do zobaczenia.